Dzień dobry, cześć! W dzisiejszym filmie opowiem Wam o kilku miejscach w zachwycającej południowej części Słowenii. Będzie sporo wyjątkowych widoków, gór, lasu, a także obserwacji zwierząt, dlatego koniecznie zostańcie do końca. W Słowenii super jest to, że jest tutaj mnóstwo przepięknych miejscówek i tak naprawdę wystarczy zjechać z trasy chociaż na chwilę i dzięki temu możemy podziwiać takie oto piękne widoki. Risnik to zapadlisko położone tuż przy miejscowości Divacza, niedaleko jaskiń szkocjańskich, o których mówiłam Wam w poprzednim odcinku. Powstało ono przez zawalenie się stropu jaskini, a jego ukształtowanie związane jest z działalnością rzeki o nazwie Reka. Teren ten wyróżnia się tym, że na suchych murawach występuje bardzo duża ilość gatunków, m.in. storczyków, a gdy przyjrzymy się ścianom zapadliska, możemy dostrzec ptaki, które je zamieszkują. Jeżeli zdecydujemy się na wędrówkę wokół tego miejsca, to trafimy na ścieżkę edukacyjną z tablicami, z których możemy dowiedzieć się, jakie rośliny tutaj występują. Dla przykładu pokażę Wam jedną z takich tablic. Quercus pubescens, czyli dąb omszony, a tutaj drzewo. Na szlaku edukacyjnym możemy dowiedzieć się również czegoś więcej na temat zjawisk krasowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i możesz wesprzeć moją twórczość, to będzie mi bardzo miło za postawienie przysłowiowej kawy. Możesz to zrobić przez stronę Buy Coffee, link znajdziesz w opisie. Dzięki takiemu wsparciu mogę tworzyć więcej materiałów w lepszej jakości. Z góry dziękuję! Po drodze zatrzymałam się przy kolejnej miejscówce, która wydała mi się ciekawa, a tam w lesie odkryłam takie miejsce na rozpalenie ognia. Tutaj mamy piec, a obok jest tu taka taca, która wygląda mi na grilla. Mamy tutaj też taki stary stół i ławy. Wyglądają one na wysłużone, ale myślę, że jeszcze przez jakiś czas one tutaj postoją. Kilkadziesiąt metrów niżej znalazłam gniazdka, tak więc to miejsce wygląda na całkiem cywilizowane. Rzeka płynąca pod mostem to Reka. Ma źródło na granicy chorwacko-słoweńskiej u podnóża góry, na którą jutro się wybieramy. Sprawnie zapoznaliśmy się z urokliwą okolicą, a następnie udaliśmy się w stronę Ilirskiej Bystrycy, by rano ruszyć na szlak. Dzisiejszej nocy spaliśmy w gościńcu o nazwie Zemunska Waga. I ugościł nas bardzo miły pan, który teraz nam chwileczkę opowie o tym, co tutaj mam na tym obrazie. Tukaj vidite mojo nono in nonota, starega očeta in staro mamo. Ta dva so bila prva lastnika okrepčevalnice Zemunska Vaga. V začetku je bila to furmanska gostilna, ki so vagali seno in druge kmetijske proizvode, ki so jih vozili v reko. Potem skozi zgodovino se je gostilna spreminjala potrebam današnjega časa. In zdaj smo tukaj, kot ste vi tukaj prespali to noč. Tak. Te drzewa nadal tu są. Drva so še zmeraj tukaj od spredaj, pred hišo, v ramen ceste. Gospodarz opowiedział nam sporo na temat historii Słowenii i poznaliśmy okoliczne ciekawostki, również przyrodnicze. Następnie pan Andrzej dokładnie opisał nam, gdzie mamy się zatrzymać, w którym miejscu wejść na szlak i ruszyliśmy w drogę. Naszym punktem startowym w drodze na Snężnik była miejscowość Świszczaki. Na parkingu są tylko 2 samochody i oby na szlaku było równie pusto. Spod schroniska górskiego podążyliśmy w kierunku wskazanym przez szlakowskaz.
Według niego wędrówka na szczyt Sneżnika trwa 2 godziny. Trasa była zróżnicowana, ale nie należała do trudnych. W niektórych częściach wędrowałam po bardziej skalistym podłożu, a w innych po wyrównanych drogach. Pobliskie tereny znane są jako kraina niedźwiedzi, rysi i wilków, dlatego miałam oczy dookoła głowy. Jednak pierwsze ślady, na które trafiłam, należały do innego gatunku. W takim bardziej błotnistym miejscu na szlaku znalazłam tropy jelenia. Dzisiejszy dzień już teraz mogę zaliczyć do udanych, a to dlatego, że przy szlaku zobaczyłam po raz pierwszy w życiu cieszyniankę wiosenną. Jest to gatunek z rodziny selerowatych, a w Polsce jest pod ścisłą ochroną gatunkową. Jestem mniej więcej w połowie drogi na Śnieżnik i jak na razie szczęście mi naprawdę dopisuje, bo na trasie spotkałam zaledwie 3 osoby. Na fragmentach szlaku zostało jeszcze trochę śniegu, ale są już to naprawdę niewielkie ilości. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę przed wejściem do rezerwatu botanicznego, ale patrzcie tylko, co mnie goni. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć na szczyt jeszcze przed ulewą. W składzie gatunkowym tutejszych drzewostanów dominują świerk i bóg, a zbocza znajdujące się wyżej porasta kosodrzewina, Pinus mugo zwana również sosną górską. Między kamieniami powyrastały podbiały, których jest tutaj naprawdę dużo i wyglądają przepięknie. Na Śnieżnik zostało nam już tylko 5 minut. No i jestem na miejscu. Wokół rozciągają się przepiękne widoki na góry, ale to nie wszystko, bo widać stąd nawet Adriatyk. Sneżnik umiejscowiony jest blisko granicy z Chorwacją i należy do gór dynarskich. Najwyższym szczytem płaskowyżu jest Veliki Snežnik, jego wysokość to 1796 metrów, a widok z góry robi wrażenie. Przed Wami Siwerniak, czyli świergotek górski. Należy do rodziny pliszkowatych, a jego biotopem są góry.
masyw Sneżnika zbudowany jest głównie z wapieni, a także z dolomitów. Znajduje się tu mnóstwo jaskiń i form takich jak leje, powstałych w wyniku działalności zjawisk krasowych. Schronisko na Śnieżniku jest jeszcze zamknięte, ale za to obok tego schroniska znajduje się taka mała chatka, a może bardziej pomieszczenie, gdzie można się schować w razie niepogody. I właśnie dzisiaj ją wykorzystaliśmy, bo przez chwilę padał deszcz. Nie trwał on długo, może jakieś kilkanaście minut, ale zawsze lepiej wracać suchym niż zmokniętym. Szlak, który wybraliśmy, jak najbardziej mogę Wam polecić. Wędrówka nim była przyjemna i warto się tam wybrać nie tylko dla widoków, ale także, aby poobcować z tamtejszą unikatową przyrodą. Oczywiście, jak zwykle dodam, że wycieczki poza sezonem turystycznym wygrywają. Ze Świszczaków spod Sneżnika jedziemy teraz w stronę Koczewia, a tam prowadzi nas taka droga przez las. W sumie się zdziwiłam, bo myślałam, że będzie prowadzić tam normalnie asfalt, a jest to taka droga, jak widzicie. Co jakiś czas są zakręty, które prowadzą głębiej w las i przy każdym takim zakręcie jest tabliczka, że wjeżdżasz na własną odpowiedzialność. Jestem teraz w gminie Koczewie na południu kraju. Słynie ona z tego, że żyje tutaj duża populacja niedźwiedzia brunatnego. Oprócz niego możemy tutaj spotkać również rysia czy wilka. Kraj ten wyróżnia się na tle Europy tym, że około 60% jego powierzchni pokrywają lasy. Dominującymi gatunkami są tutaj buk pospolity, jodła pospolita, świerk pospolity, ale rośnie tutaj również sporo jawora i sosny zwyczajnej. W niektórych drzewostanach zauważyłam też obce gatunki, takie jak Douglasia zielona, robinia akacjowa, czy pochodząca z Ameryki Północnej sosna wejmutka, zwana amerykańską. A za mną rozciąga się przepiękny drzewostan bukowy o bogatym runie. Znalazłam tam m.in. miesiącznicę trwałą, wawrzynka wilczołyko, wilczą mlecze, kopetnika pospolitego itd. Ale zaciekawiła mnie też ułódka wiosenna. Dla naszego kraju ten gatunek jest obcy, czasami dziczeje, a tutaj możemy podziwiać jego łany, na przykład jadąc wzdłuż dróg. Koczewsko to idealne miejsce dla osób kochających naturę. Wiekowe drzewa, niesamowite krajobrazy, jezioro to tylko część z jego walorów. Nie wiem jak Wam, ale ten koń tutaj kojarzy mi się z Mustangiem z Dzikiej Doliny. Po wycieczce do lasu udaliśmy się do Koczewia, żeby coś zjeść. Wybraliśmy restaurację polecaną przez okolicznych mieszkańców, a w karcie znaleźliśmy m.in. dania z dziczyzną. Najbardziej zwracającym uwagę był gulasz z niedźwiedzia. Ja postawiłam raczej na coś lekkiego, ziemniaki z typowym dla tych regionów warzywem, czyli blitwą, a towarzysz mojej podróży wybrał niedźwiedzia. Moje danie było w porządku, a potrawa partnera oceniona została jako średnia. Mój główny cel, czyli las, nie mógł dłużej czekać, więc po krótkiej wizycie w mieście ruszyliśmy tam, gdzie lubimy najbardziej. Wygląda to na leśną stołówkę. Mamy tutaj takie pozostałości po uczcie. Znajdujące się tu lasy są unikatowe.
Niektóre z nich, takie jak Reichenowski róg, wyróżniają się tym, że mają cechy lasu pierwotnego. Krótko po dotarciu na miejsce w leśnej gęstwinie zauważyłam ruch. Okazało się, że chmara jeleni żerowała w zaciszu bukowego lasu. Kilka lat temu po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć naszą polską, najgrubszą jodłę lasu Miłe. Rośnie ona w Bieszczadach i pokazał mi ją znajomy leśnik, a dzisiaj stoję pod najwyższą jodłą w Słowenii. Nazywa się ona Królowa Rogu. Według danych na rok 95, które są podane na tablicy obok, miała ona wtedy pierśnicę około 1,60 m i wysokość około 52 metrów, tak więc do tej pory pewnie troszkę urosła i te wartości się podwyższyły. Chyba mam szczęście do kukułek, bo znowu je słyszę. Lokalny leśnik polecił nam rejony, w które warto się wybrać, a także gdzie najlepiej zostać na noc. Posłuchaliśmy jego rad i pojechaliśmy do miejscowości zamieszkanej zaledwie przez kilka osób, a dokładniej do gospodarstwa rolnego otoczonego przez morze lasów. Przygotowaliśmy naszą sypialnię na kółkach, aby nie musieć robić tego później i obraliśmy kierunek na punkt obserwacyjny. Najbliższa okolica słynie ze sporej ilości zwierząt. Czasami pojawia się tu nawet niedźwiedź, ale trwa to zazwyczaj chwilę i nie tak łatwo jest go zaobserwować. Nie wiem, czy wiecie, ale w Słowenii praktykowane jest dokarmianie tych dużych ssaków, m.in. w celu ograniczenia konfliktów na linii człowiek-niedźwiedź. Zdania na temat skuteczności, a także konieczności tych praktyk są podzielone. Polecam Wam zgłębić temat. Turystyka korzysta z dużej populacji niedźwiedzia, bo za opłatą można wybrać się z przewodnikiem do czatowni ukrytej w leśnej gęstwinie, aby poobserwować i sfotografować zwierzęta. Ja wolałam spędzić czas w inny sposób, ale wiem, że sporo fotografów przyrody z różnych krajów wybiera tego typu wycieczki. Poza tym, w odróżnieniu od Polski, w Słowenii polowanie na niedźwiedzie jest dozwolone. Pierwszym gatunkiem zaobserwowanym przez nas tego wieczoru był lis. Pomyszkował, a następnie zniknął. Gdy zrobiło się ciemniej, trochę dalej wypatrzyliśmy jelenie. Przez dłuższy czas żerowały pod lasem, a później dotarło do nich jeszcze kilka innych osobników. Gdy zupełnie się ściemniło, postanowiliśmy podążyć w stronę samochodu w towarzystwie odgłosów suweczki, czyli najmniejszej sowy Europy.
Nad ranem obudził nas wyjątkowy budzik, bo były to osły. Nie dały nam pospać, więc wstaliśmy i zaczęliśmy dzień od powitania z nimi. Po chwili dołączył do nas również pies gospodarza. Gościu, co tutaj robisz? Co tutaj robisz? Przyszedłeś się przywitać? Pogoda była przepiękna, więc ostatecznie byłam wdzięczna porannemu budzikowi za tak wczesną pobudkę. Przyszedł czas na śniadanie nad rzeką i ruszenie w dalszą drogę. Skoro tu jesteś, to znaczy, że obejrzałeś film do końca, z czego się niesamowicie cieszę i bardzo Ci dziękuję. A jeżeli chciałbyś, żeby na tym kanale częściej pojawiały się filmy i były w lepszej jakości, a także po prostu chciałbyś wesprzeć mój kanał, to zapraszam na Buy Coffee, link znajdziesz w opisie. Tymczasem żegnam się z Wami, czekam na Wasze reakcje i do następnego!